Witajcie w naszej sardyńskiej podróży. W tym odcinku odwiedzimy miasto Alghero. Zajrzymy do małych domów wróżek i wielkiej groty Neptuna. Pokażemy prehistoryczne nuragi i miasto na wzgórzu Castel Sardo, by w końcu dotrzeć do najsłynniejszej plaży La Pelosa. Pomyśl o miejscu sprzed tysięcy lat. Gdzie historia mówi starym językiem kamieni. Pomyśl o wyspie, która od wieków przyciąga żeglarzy i marzycieli. Pomyśl o muzyce, która porywa serca. Wyobraź sobie mieszkańców, którzy żyją w rytmie natury. Wyobraź sobie wyspę dziką, piękną, prawdziwą. Wyobraź sobie ludzi, których urzekło to miejsce. Słuchajcie, my odpływamy, nie wiem czy wiecie. Przeżyj przygodę w głębinach, pod ziemią, na lądzie i morzu. Przeżyj spotkania, które zostają w sercu. Przeżyj historię, która trwa. I teraźniejszość, która zachwyca ciepłem. Pomyśl o tym wszystkim. Pomyśl o Sardynii. I wybierz się z nami w podróż na tę nadzwyczajną wyspę. Sardynia. Ach, tyle pozytywnych emocji. Rewelacja, naprawdę. Teraz trzeba coś zjeść. Część pierwsza: Alghero i północny zachód Sardynii. Rozpoczynamy naszą dwutygodniową podróż po Sardynii. Lecimy z lotniska w Katowicach. A naszym miastem docelowym jest Alghero. Lot trwa 2 godziny. Tyle wystarczy, by pojawić się na drugiej pod względem wielkości wyspie na Morzu Śródziemnym. Największą wyspą jest Sycylia, którą pokazywaliśmy już Wam na naszym kanale w jednej z poprzednich serii. Zobaczcie też koniecznie. Witajcie na naszym kanale. Łukasz i Radek. To m.in. na to lotnisko w Alghero przyjeżdżają wszyscy spragnieni sardyńskich wrażeń. My zapraszamy na pierwszą część sardyńskiej wyprawy. W tym odcinku pokażemy Wam wyjątkowe miejsca północnego zachodu wyspy Sardynii. Miłego oglądania. Lotnisko w Alghero jest jednym z 3, które można wybrać z Polski. Można też polecieć do Olbi lub Cagliari. Już podczas lotu możemy podziwiać słynne archipelagi, a także nasze docelowe miasto Alghero. W hali przylotów można zapoznać się z mapkami największych atrakcji turystycznych, a także lokalnymi winami przypisanymi do każdego z regionów. Mamy to wszystko w planach. Zaraz na lotnisku załatwiamy formalności związane z wypożyczeniem auta. Firmę Drivalia wybraliśmy jeszcze w kraju. Warto zrobić rezerwację już wcześniej i mieć pewność dostępności i rodzaju auta. Tradycyjna dokumentacja stanu i w drogę. Nie mając auta do dyspozycji, jest miejska komunikacja autobusowa lub taksówki. Droga z lotniska do miasta trwa pół godziny. Sporo jednak może zająć znalezienie miejsca na zaparkowanie. Jak we wszystkich większych miastach Sardynii jest z tym problem. Warto wybrać hotel, który zapewnia parking, tylko czytajcie uważnie, bo czasem zapewnia miejsce na miejskim parkingu w zależności od dostępności, czyli bez dostępności przez większość dnia. Pamiętajcie o włoskim systemie oznaczania miejsc parkingowych. Białe linie bezpłatne, niebieskie płatne, żółte to miejsce dla mieszkańców i inne rezerwacje. Na nocleg w Alghero wybraliśmy hotel Catalunia. Okazały gmach, który znajduje się w centrum miasta. Widoczny jest z większości miejsc. A żeby jeszcze dopełnić tej wyjątkowości, wybieramy pokój na najwyższym piętrze
z zachwycającymi widokami na port, zatokę i Starówkę. Budynek w pewnym sensie ma nawet wartość historyczną, bo działa tu od 1964 roku. Jego nazwa podkreśla katalońskie dziedzictwo Alghero. O nim już za moment. Według statystyk Alghero jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na Sardynii. Pierwsze osady powstały tu już w epoce brązu, budowane przez cywilizację nuragijską. Do niej wrócimy później. Miasto zostało założone w XII wieku przez genueńską rodzinę Doria. W XIV wieku zostało zajęte przez Aragończyków. Od XIV do XV wieku było katalońsko-aragońską kolonią. Język kataloński stał się wtedy językiem codziennym i administracyjnym. W XVIII wieku Alghero przeszło pod panowanie Królestwa Sardynii. By w 1861 roku przy zjednoczeniu Włoch stać się częścią nowego państwa włoskiego. Do dziś 15% mieszkańców posługuje się archaicznym językiem katalońskim, który uznany jest za język mniejszości. Nazwa Alghero pochodzi z katalońskiego i oznacza wodorosty, które były powszechne w zatoce i w pobliżu miasta. Alghero liczy sobie około 40 000 mieszkańców. Jest głównym miastem portowym wyspy na zachodnim wybrzeżu. Od wieków słynęło z połowu czerwonego korala, który stał się ważnym źródłem dochodu i symbolem miasta. Tradycyjnie nurkowie zbierali tu koral ręcznie z dna morskiego, używając haków, lin i małych łodzi. Koral był eksportowany do całej Europy. Wciąż tworzy się z niego biżuterię, ale współcześnie połów jest ściśle regulowany przez prawo włoskie i unijne, aby chronić środowisko morskie. W Alghero możecie odwiedzić Muzeum Korali. Alghero to jedno z niewielu włoskich miast, w których zachowała się większość, bo około 70% murów obronnych i wież. Fortyfikacje genueńskie z XII i XIII wieku zostały rozbudowane w XVI stuleciu. Do dziś można oglądać m.in. wieżę lądową, Porta Terra, przez którą wjeżdżano do miasta, wieżę prochową czy wieżę Świętej Magdaleny, nazywaną także wieżą Garibaldiego, z otworami, przez które wylewano na wroga wrzącą wodę lub oliwę. Teraz na mury obronne wylewają się tłumy odwiedzających. Polecamy tę wędrówkę, tym bardziej, że spacer nie jest biletowany i możecie się na niego wybrać o każdej porze dnia i nocy. A zachody słońca wyglądają tu magicznie. Jak widać pod murami, także można oddać się błogiemu lenistwu. Amatorom opalania polecamy jednak piaszczyste plaże ciągnące się wokół Alghero. Zaraz za portem, spacerując promenadą, do dyspozycji są Spiaggia del Lido di Alghero i Spiaggia di San Giovanni, a także Marta Pia. Tym, którzy chcą i mogą wybrać się dalej, Alghero oferuje wiele plaż. Jego linia brzegowa liczy sobie 90 km. Największą atrakcją Alghero jest jednak Stare Miasto. Z uwagi na historię i architekturę nazywane jest Małą Barceloną. Labirynt zaułków, wąskich uliczek, licznych placów najlepiej przemierzać pieszo. Wszelkie atrakcje nie są zbyt oddalone od siebie. Trakty wypełnione turystami dają możliwość zwiedzania, zajrzenia do licznych sklepików, skorzystania z włoskich pyszności na kramach, w lodziarniach, barach czy restauracjach. Najlepsze atrakcje można także objechać kolejką.
Największym zabytkiem sakralnym w Alghero jest katedra Niepokalanej Marii Panny. Należy do największych kościołów Sardynii i jest określana perłą tej wyspy. Okazała dzwonnica i kopuła świątyni widoczne są z daleka w panoramie miasta. Budowa rozpoczęła się w XVI wieku. Prace trwały kolejne setki lat. Podstawa jest gotycko-katalońska, wzorowana na katedrze świętej Eulalii w Barcelonie. Późniejsze prace nawiązywały do stylu późno-renesansowego. Główny portal znajduje się na Piazza del Duomo. Wygląd XIX-wiecznej fasady w stylu neoklasycystycznym przypomina konstrukcję antycznej świątyni. Wnętrze ma kształt krzyża łacińskiego z 3 nawami. Masywne filary i kolumny zdają się dominować w tym wnętrzu. Na styku nawy głównej i transeptu, pod kopułą, znajduje się podwyższony ołtarz główny z wielobarwnego marmuru. Kolejną budowlą w stylu gotyku katalońskiego w Alghero jest kościół świętego Franciszka. Jego dzwonnica także stanowi charakterystyczny punkt w panoramie miasta. Fasada, która wyłania się z wąskich uliczek Starego Miasta, jest bardzo skromna i surowa. Bryłę z piaskowca zdobi mała rozeta oraz płaskorzeźba z herbem franciszkanów. Budynek jest częścią kompleksu, który obejmuje klasztor, kaplicę, kryptę, krużganki, dziedziniec i dzwonnicę. Wejście na teren kompleksu jest płatne, a wstęp na dzwonnicę trzeba rezerwować na konkretną porę. Kościół, który powstał w XV wieku, obecnie jest mieszanką różnych stylów architektonicznych i dekoracyjnych, będących wynikiem wielu przebudowań. Ołtarz główny, utrzymany w stylu rokokowym, został zbudowany w XVIII wieku z wielobarwnych marmurów. Ci, którzy chcą sięgnąć po jeszcze większą dawkę historii, nie tylko Alghero, ale i całej Sardynii, powinni wybrać się do Muzeum Archeologicznego. Mieści się ono w zabytkowym budynku. Na przestrzeni wieków był to zarówno magazyn, były tu koszary czy więzienie, a nawet sala treningowa boksu. Obecnie wnętrza skrywają artefakty i rekonstrukcje z minionych wieków Sardynii. Samo wnętrze dostosowano do wystaw. Trzeba przyznać, że chyba nieco straciło swój dawny czar. Zwiedzanie jest zorganizowane w dość skomplikowany sposób, więc trzeba uważnie obserwować oznaczenia. W kolekcji znajdują się artefakty pochodzące z czasów pierwszych osad ludzkich na tym obszarze, od wczesnego neolitu po czasy postśredniowieczne. Eksponaty pokazują, w jaki sposób rozwijała się kultura wyspy, a także jaki wkład mieli w nią wszyscy ci, którzy przybywali statkami do jej brzegów. Żeby było też zabawnie, po wystawach oprowadza pan Krecik, który ma zapewne symbolizować archeologa. Cała ekspozycja układa się w opowieść o rozwoju cywilizacji, która przez tysiące lat łączyła morze, handel i kulturę w jednym niezwykłym miejscu – Alghero. Czy wizyta w muzeum nas porwała? Bywaliśmy bardziej pasujemy do tych miejsc. No jak widzicie, niekoniecznie. Można by chyba to wszystko pokazać ciekawiej. Kolejnym z wyróżniających się elementów panoramy Alghero jest okazała wielobarwna kopuła. Należy do kościoła świętego Michała. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Alghero. Świątynia pochodzi z XVII wieku. Wielobarwna kopuła jest jednak z roku 1950. W całości pokryta jest majoliką, ręcznie formowanymi, szkliwionymi płytkami ceramicznymi ułożonymi w misterny, kolorowy, geometryczny wzór. Niestety podczas naszej wizyty kościół nie był dostępny do zwiedzania. Ogólnie musimy przyznać, że dość trudno zwiedza się zabytki Alghero. Wiele z nich jest czynnych bardzo krótko w ciągu dnia. Na chwilę przed południem, potem nieco dłużej, późnym popołudniem. Oczywiście rozumiemy siestę w krajach południowych, ale dość trudno trafić tu na otwartą i czynną atrakcję. Bo nawet w określonych godzinach otwarcia miejsce może być zamknięte.
Nie wiadomo dlaczego. Zachód słońca maluje Zatokę Alghero ciepłymi kolorami. W tle wznosi się przylądek Capo Caccia, majestatyczne klify i jaskinie, które już wkrótce odwiedzimy. Powietrze jest ciepłe, wilgotne, zapowiada energię, która wybucha wraz z nocą. Spacer wzdłuż deptaka Lungomare Barcelona pozwala poczuć charakter Alghero. Promenada nawiązująca do katalońskiej historii miasta tętni życiem. Port pełen jest łodzi, które wróciły z dziennych rejsów. Teraz czas na atrakcje na lądzie. Wkraczając do Starego Miasta przez jedną z bram od strony portu, natrafiamy na niezwykłą mieszankę ulicznych dźwięków i zapachów. Artyści wypełniają noc muzyką, gromadząc sporą publiczność. Wąskimi ulicami suną potoki turystów. Wciąż jednak można znaleźć i spokojne zaułki. Mijamy kościół świętego Franciszka, którego spokojne kamienne mury kontrastują z gwarem nocnego miasta. Kuszą kawiarnie i lodziarnie, a zapach świeżych słodyczy i lokalnych specjałów unosi się w powietrzu. To czas, kiedy restauracje wypełniają się gośćmi, a aromaty unoszą się w ciepłej wieczornej atmosferze. Zatrzymujemy się przy jednym z kramów, by spróbować torrone, sardyńskiego nugatu z prażonymi orzechami, migdałami i bakaliami. Smakowało, więc trzeba kupić pamiątkę. Na jednym z placów napotykamy muzyka, który śpiewa słynną sardyńską pieśń Nane du meu. Każdy dźwięk, każda nuta i słowo zdają się splatać z kamiennymi murami i uliczkami, nadając wyjątkową atmosferę. Od razu można z tłumu wyłowić Sardyńczyków, którzy znając tekst śpiewają razem tę ważną dla siebie balladę. Czy wieża Porta di Torre wprowadzała przed wiekami aż takie ilości odwiedzających do Starego Miasta Alghero? Jeszcze we wrześniu Alghero pozostaje ciepłe i tętniące życiem. Tłumy turystów i mieszkańców mieszają się w rytmie rozmów, muzyki i śmiechu. Po północy miasto stopniowo uspokaja się. Trzeba nabrać siły przed kolejnym ciekawym dniem. Czas wybrać się poza Alghero. Zaledwie kilka kilometrów od miasta, pośród winnic i pól, leży jedno z najbardziej niezwykłych miejsc Sardynii. Nekropolia Angelu Ruju. To właśnie tutaj ziemia kryje ślady ludzi, którzy żyli tu 6000 lat temu. Początkowo nie wiadomo dokładnie, jak to zwiedzać. To płaskie pole ziemi i skał z licznymi mniejszymi i większymi otworami. Nekropolię odkryto przypadkiem w 1903 roku podczas budowy winnicy. Nikt nie przypuszczał, że pod stopami znajduje się ponad 30 grobowców pochodzących z okresu między 4200 a 1800 rokiem przed naszą erą. Grobowce te, wykute w czerwonej skale, nazwano Domus de Janas, czyli domami wróżek. Niektórzy twierdzą, że to od niewielkich rozmiarów komór, ale tak starożytni Sardyńczycy określali swoje miejsce spoczynku. Przypominają miniaturowe domy dla zmarłych. Jak zwiedzamy te miejsca? Tam, gdzie można, po prostu warto wejść i poczuć niezwykłą atmosferę wewnątrz. Choć dla dorosłych osób takie wejście i wyjście nie jest wcale proste. Do tego dochodzi wysoka temperatura, wilgotność. Słowem, nie jest łatwo zwiedzać to miejsce. Warto jednak na chwilę się zatrzymać i wsłuchać w to,
co te kamienie mają do opowiedzenia. Wnętrza teraz są puste, ale archeolodzy odnaleźli tu też ceramikę, ozdoby i narzędzia. Co do nazwy, ta jest całkiem współczesna i pochodzi od imienia i nazwiska rolnika, na polu którego odkryto kamienne groby. Niestety winnicę trzeba było stworzyć gdzie indziej. Nekropolia Angeluruju to nie tylko archeologiczne dziedzictwo. To żywa opowieść o początkach Sardynii, o jej duchowości i tajemniczej przeszłości. W poszukiwaniu starożytnej tożsamości Sardynii przenieśmy się nieco w głąb wyspy. Na rozległej równinie wznosi się monumentalna budowla z kamienia Nurag Santo Antine. To jedno z najpotężniejszych i najlepiej zachowanych świadectw cywilizacji nuragijskiej. To jedna z najbardziej zagadkowych i unikalnych kultur starożytnego świata. Rozwinęła się na Sardynii około 1800 roku przed naszą erą i trwała ponad 1000 lat, aż do przybycia Fenicjan i Kartagińczyków. Jej najbardziej charakterystycznym symbolem są nuragi, monumentalne wieże z ogromnych kamieni, budowane bez użycia zaprawy. Na wyspie znajduje się ich obecnie ponad 7000. Nuragijczycy byli rolnikami i pasterzami. Lud był zorganizowany w małe, wysoce hierarchiczne wspólnoty, na czele których stał wódz plemienny. Mieszkał w nuragach, świętym domu twierdzy. A wokół nich powstawała wioska. Mieszkania poddanych były raczej okrągłymi chatami z suchym, kamiennym murem u podstawy i stożkowym dachem z drewna i gałęzi lub kamienia. Santo Antine to arcydzieło tej cywilizacji. Jego centralna wieża ma ponad 17 metrów wysokości. W jej wnętrzu prowadzą spiralne korytarze, komnaty i tajemnicze przejścia. Wokół głównej wieży rozciągał się rozbudowany kompleks fortyfikacji i osada. To tutaj mieszkali ludzie, którzy czcili słońce, wodę i ziemię. Tworzyli ceramikę, narzędzia, broń i posągi. Cywilizacja nuragijska nie pozostawiła po sobie pisma, lecz zostawiła kamień. I to właśnie on mówi w ich imieniu. Tak jak wspomnieliśmy, nuragi rozsiane są na całej Sardynii. Podróżując po wyspie, wyrastają co róż z krajobrazu. Odwiedzamy kolejny z nich i śmiało możemy powiedzieć, że z nuragami jest tak, że niby każdy podobny, a jednak każdy szczególny, więc wart obejrzenia. Jeśli nie chcecie zbyt oddalać się od Alghero, to zaledwie 10 km od miasta możecie odwiedzić nurag Palmavera. Wstęp można wykupić na bilecie łączonym razem z nekropolią Angeluruju. Zespół budowli Palmavera jest zbudowany wedle schematu obowiązującego dla tych kompleksów z bloku wapienia i piasku. Składa się z korpusu centralnego z 2 wieżami i wałami obronnymi, a także chat wioski. Liczba mieszkańców mogła dochodzić do 200 osób. Kiedy już zrobicie wszystkie fotki i filmy i nie ma zbyt wielkiego ruchu turystów, warto się zatrzymać i mieć tę megalityczną budowlę tylko dla siebie. Z pewnością poczujecie wtedy energię tego miejsca. Czy poszukiwacze ciekawych historii są zadowoleni? No chyba widać. Oni byli mali. Kontynuujemy nasze podróżowanie po północno-zachodniej Sardynii. Kiedy Łukasz dowiedział się, że w tym regionie można odwiedzić kościół przy Najświętszej Trójcy od Łaciatej Krowy, stwierdził, że musi to zobaczyć na żywo. Zmierzamy więc w stronę świątyni i w końcu z oddali odnajdujemy ją położoną w środku pól, lasów, zieleni. Któż spodziewałby się tu jakiegoś kościoła? A jednak posadowiono tu jeden z najsłynniejszych romańsko-pizańskich kościołów Sardynii, owianych dodatkowo legendą z krową w roli głównej. Powszechnie uważa się, że nazwa pochodzi od sardyńskiego słowa oznaczającego łaciatą krowę. Według legendy podczas budowy świątyni przychodziła tu codziennie pewna krowa. Poiła mlekiem mnichów, po czym klękała niczym w akcie modlitwy.
Pamiątką po niej są rzeźby 4 krów zdobiące kapitel filarów portyku. Także elewacja naprzemiennie z bazaltu i wapienia przywodzi na myśl łaty tego zwierzęcia. Według innych, którzy nie lubią tak barwnej legendy, chodzi o łacińskie słowo oznaczające miejsce święte. Tak czy owak powstał kościół, obok którego trudno przejść obojętnie. Oczywiście, jeśli przyjdzie wam znaleźć się w tym miejscu. Kościół został wzniesiony w 1116 roku przez mnichów Kamendułów na miejscu istniejącego wcześniej klasztoru benedyktynów. Choć fasada urzeka kształtami i kolorami, wnętrze Bazyliki Świętej Trójcy ma bardzo surowy charakter kamiennej budowli. Zaskakuje średniowiecznymi freskami, co jest rzadkością w romańskich kościołach Sardynii. Jak widać, inicjator odwiedzenia tej atrakcji po wizycie nie był zawiedziony. W kolejnej części naszego poznawania Sardynii teraz zmierzamy w stronę morza. Na słynny przylądek Capo Caccia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów geograficznych wyspy. Znajduje się 25 km od Alghero. Przylądek Capo Caccia to potężny masyw wapiennych klifów, które wznoszą się na wysokość nawet 200 metrów. Naszym celem nie jest jednak tym razem podziwianie tych pięknych widoków na zewnątrz, a tego, co kryje się wewnątrz tej potężnej góry. Naszym celem jest słynna Grota Neptuna. Aby zwiedzić ten cud natury, możecie wypłynąć z portu w Alghero, wybierając jeden z rejsów. Możecie także wypłynąć z okolicznej plaży Cala Dragunara. My zdecydowaliśmy się na drogę lądową. Ale czy to najprostsze rozwiązanie? Nie jesteśmy tacy pewni. Radek, gdzie teraz idziemy? No więc słuchajcie, taka sytuacja jest teraz, że od rana padało, lało, tak, że byliśmy pełni obaw, jak to będzie tutaj wyglądało, bo niestety do tej groty nie można podjechać samochodem i zostawić i tam już sobie zejść, tylko trzeba zostawić samochód nieco dalej, więc no jak ktoś miał na poranną godzinę, to zmógł, a my skorzystaliśmy troszeczkę, bo przestało padać, no i teraz podchodzimy, idzie się ulicą, no i w zależności jak daleko zostawicie auto, no to Jak duże szczęście macie. tak. A samochód zawsze można zostawić w takim miejscu O, zaraz pokażemy. widokowym. Co pewien czas są takie punkty widokowe i można zostawić samochód właśnie w takich miejscach. Albo około 7 km dalej na takim bezpłatnym parkingu, gdzie jest transfer autobusowy co godzinę. Mieliśmy szczęście takie średnie. Ale i tak nie najgorzej. Tak, nie najgorzej. Grota Neptuna jest atrakcją bardzo obleganą turystycznie, więc warto już wcześniej zarezerwować sobie bilet online na konkretny dzień i godzinę. Jeżeli kupiliście już bilety na stronie internetowej, czyli macie i bilet wstępu i rezerwację godzinową, to nie musicie podchodzić do tych namiotów. Wystarczy, że podjedziecie tutaj do tego namiotu, tu będzie pan, który zeskanuje kod QR i wydrukuje wam bilet. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w przypadku niesprzyjającej pogody zwiedzanie jaskini jest wstrzymywane i to zarówno dla przybywających od strony lądu i od strony morza. Czekamy na swoją kolej cierpliwie, aż w końcu ruszamy ścianą schodów. Dosłownie jest ich dokładnie 654. Sznur zwiedzających sunie w dół, podziwiając piękne widoki. Każdy jednak wie, że wracając trzeba będzie je pokonać idąc w górę. Ostatecznie docieramy do wejścia. Słuchajcie, dotarliśmy, ale okazuje się, że ta ilość osób zatkała wejście do Groty Neptuna. Pomimo, że jest ona olbrzymia, to jak widać ta ilość turystów jest w stanie ją zamknąć.
Więc czekamy w kolejce. Przynajmniej jest chłodno i można się troszeczkę orzeźwić. Można rozpocząć kontemplację, jeśli tylko zapomnicie o obecnym tu tłumie. Ale urok tego miejsca jest tak przejmujący, że szybko zapomina się o innych. Pod koniec zdradzimy Wam jeszcze jedną praktyczną radę. Grota Neptuna powstała około 2 miliony lat temu. Odkryto ją w XVIII wieku. Wnętrze jaskini ma długość około 4 km, z czego udostępniony do zwiedzania fragment liczy kilkaset metrów. Zaraz po samym wejściu wszystkich odwiedzających swoim urokiem urzeka słonowodne jezioro Marmora. Docieramy do kolejnej sali ruin, nazwanej tak ze względu na zniszczenia dokonane tu przez turystów w XIX wieku. Przez około 150 lat po odkryciu groty mieszkańcy organizowali tu sobie prywatne wyprawy z muzyką i tańcami. Następny przystanek to tak zwana Sala della Regia. W wodach jeziora odbijają się niczym w lustrze kolosalne, kalcytowe kolumny wznoszące się na 9 metrów do sufitu, jakby go podtrzymywały. Chwilę później możemy zobaczyć formację stalagmitową zwaną choinką. Chyba wiadomo dlaczego. W centrum wielkiej 18-metrowej sali znajduje się formacja nazwana Wielkie Organy. To najbardziej imponująca kolumna w jaskini z rurami przypominającymi piszczałki organowe. Podążając dalej ścieżką docieramy do kopuły, formacji stalagmitowej o idealnie gładkich ścianach, połączonej z sufitem za pomocą umieszczonej wyżej kolumny. Wspinając się na jej szczyt, znacznie obniżony sufit pozwala podziwiać najmniejsze detale. Wycieczka kończy się na tzw. Tribuna della Musica, balkonie oferującym panoramiczny widok na jaskinię. Niegdyś faktycznie grała tu orkiestra podczas wydarzeń, a zwiedzający tańczyli na małej plaży poniżej. Na razie to grota cała dla nas. Dajemy tipa. Bądźcie na samym końcu tej kolejki. Dzięki temu macie całą grotę dla siebie. Niesamowite. Kiedyś poziom morza był zdecydowanie wyżej, o czym świadczą ślady na ścianach groty. Wtedy wpływały tu foki, znajdując bezpieczne schronienie. Przy tej ilości turystów obecnie byłoby to całkowicie niemożliwe. A i ówcześnie napływające tu w okolicy foki często polowano, stąd też przylądek wziął od tego nazwę Capocaccia, czyli przylądek polowań. Jaskini odwiedza średnio 150 000 turystów rocznie. I ta część, która przybyła od strony lądu, musi wdrapać się po słynnych schodach, które już znamy. W słońcu i tej temperaturze często trzeba robić przystanki. W naszej opowieści o północno-zachodnim regionie Sardynii nie może zabraknąć wizyty w jednym z najbardziej wyjątkowych miast. Przenosimy się na samą północ wyspy. To perełka Sardynii. Czas na wizytę w mieście Castelsardo. Malownicze domki wznoszące się na wzgórzu z zamkiem są częstym elementem widokówkowej promocji Sardynii. Docieramy w naszej podróży jak najwyżej się da na wzgórze. Ciasne, wąskie uliczki nie dają zbyt wielu miejsc do zaparkowania, a spora liczba turystów jeszcze bardziej utrudnia sprawę. Docierając jednak na wzgórze, warto na spokojnie ruszyć w wędrówkę po urokliwych zakamarkach miasteczka. Historia Castelsardo, jak i wszystkich małych i większych miasteczek Sardynii, to opowieść o wyspie, przez którą przewinęły się liczne cywilizacje. Pierwsi mieszkańcy pojawili się tu tysiące lat przed naszą erą. Z czasem wyspę odkryli Fenicjanie, zakładając nadmorskie osady handlowe. Później przyszli Kartagińczycy, a potem Rzymianie. Po upadku Rzymu wyspa przechodziła kolejno w ręce Wandalów, a potem Bizantyjczyków. W średniowieczu powstały niezależne księstwa.
Od XIV wieku władzę przejęli Aragończycy, a później Hiszpanie. Po nich przyszło panowanie Sabałtczyków, a w XIX wieku Sardynia stała się częścią zjednoczonych Włoch. Wciąż jednak Sardyńczycy zachowują sporą kulturową odrębność od kontynentalnych Włoch. Zwiedzanie Castelsardo rozpoczynamy od tego, co jest tu najważniejszym zabytkiem. Zamek to ufortyfikowana, średniowieczna budowla wzniesiona w XII wieku. Początki tego zamku, jak i całego miasta, związane są z wpływową rodziną Doria z Genui. Na stokach wulkanicznego wzgórza wytworzyło się podzamcze, które z biegiem czasu przeistoczyło się w miasto. Miły początek zwiedzania zamku to krótki przewodnik w języku polskim. Szybko jednak orientujemy się, że całe wnętrze zamku to raptem kilka pomieszczeń. Stworzono tu też Muzeum Koszykarstwa Śródziemnomorskiego. Sztuka plecenia koszyków i innych konstrukcji z trzciny i liści palmy to przykład wielowiekowego sardyńskiego rzemiosła. Są tu także łodzie rybackie Fasonis, tworzone także od wieków z sitowia. Takie konstrukcje pływają do teraz na sardyńskich słodkich wodach półwyspu Sinis. Najlepsze w zamku jest wdrapanie się na samą górę i podziwianie. Rozpościera się stąd wspaniały widok na morze, miasto. Ze zwiedzania samej budowli jesteśmy trochę rozczarowani, bo zamek z zewnątrz wygląda imponująco, a wewnątrz jest niewiele do zobaczenia. Spacerując kolejnymi uliczkami Castelsardo, docieramy do najważniejszej tu świątyni. Catedrale di San Antonio Abate. Katedra wybudowana w XVI wieku wznosi się na zboczu o wysokości 250 metrów, wtapiając się w skalne wzgórze. Robi wrażenie. Wewnątrz to skromna, ale masywna, kamienna budowla. W krypcie możecie zejść do muzeum. Obok katedry wznosi się charakterystyczna dzwonnica, zbudowana w XVIII wieku. Jest mocnym elementem widoku na Castelsardo, zwłaszcza za sprawą kopuły pokrytej kolorowymi płytkami majolikowymi. Pierwotnie katedralna dzwonnica była latarnią morską. Odwiedzamy tu jeszcze jeden słynny kościół z przełomu XIII i XIV wieku. To kościół Santa Maria delle Grazie, czyli kościół Matki Boskiej Łaskawej. Budowla również doskonale wpisuje się w kamienną zabudowę wzgórza zamkowego. Taki charakter ma zarówno z zewnątrz, jak i w środku, ukazując swoje niewielkie, skromne wnętrze. Wąskie uliczki wciągają w swój labirynt. Z wielkim zaciekawieniem można by tak spacerować bez końca, wciąż odkrywając jakieś urocze zakamarki. Można też przysiąść, by odpocząć i napawać się widokami, chłonąc atmosferę. Ściany oddają ciepło dnia, a zapach morza miesza się z aromatem świeżej kawy. No jak Ci się podobało? Super. Przepiękne miasteczko. Musicie odwiedzić Castelsardo, będąc na Sardynii. Urok Castelsardo pozostaje niezapomniany. Powszechnie wiadomo, że Sardynia słynie z dobrego wina, ale słynie też od stuleci z produkcji korków do butelek z winem. Wyspa dostarcza około 2/3 włoskiej produkcji korka, a jego sercem jest region Gallura. Firmy eksportują korki na cały świat. Dęby korkowe dojrzewają powoli. Dopiero po 25 latach mogą zostać okorowane po raz pierwszy. To tak zwany korek męski. Jednak to ten drugi i kolejne zbiory po ponownym odrodzeniu się kory dostarczają właściwego surowca, tak zwanego korka żeńskiego. Proces przeprowadza się co 9 lat, zawsze latem.
Ten sam rytm powtarza się zatem przez cały cykl życia, który może trwać nawet 100 lat. Poza korkami materiał wykorzystywany jest też do produkcji izolacji, pamiątek, desek do potraw, a nawet torebek. Drzewa nigdy nie są ścinane, przeciwnie, po każdym obraniu zaczynają odrastać, jeszcze silniejsze i zdrowsze. Na północy wyspy wybieramy się teraz w miejsce, w którym próżno szukać drzew. Za to sporo jest piasku i krystalicznie czystej wody. Spragnieni drogiego plażowania w modnym miejscu muszą odwiedzić jedną z najsłynniejszych plaż nie tylko na Sardynii czy w całych Włoszech, ale i na świecie. Naszym kierunkiem jest słynna plaża La Pelosa. Ale dostać się na nią wcale nie jest tak łatwo, więc po kolei. Ciągnąc się w sznurze aut, docieramy i my do tego słynnego miejsca. Kilkakrotnie okrążamy tutejsze ulice, wracając ponownie do tych samych miejsc, chcąc znaleźć jakieś wolne miejsce do zaparkowania. To graniczy tu z cudem. Każde miejsce oczywiście jest płatne. W końcu, gdy to się udaje, możemy napawać się tymi rajskimi widokami. Plaża La Pelosa zawdzięcza tak wielkie uznanie przejrzystemu morzu, mieniącemu się odcieniami błękitu, szmaragdu i turkusu, a także delikatnemu białemu piaskowi i bardzo łagodnemu wejściu do wody. Tułem dla plaży są okoliczne wyspy: Pelosa z wieżą aragońską z XVI wieku, wyspa Piana oraz wyspa Asinara. Jak widać, trudno tu znaleźć jakiś skrawek wolnego tego pięknego piasku do plażowania. La Pelosa jest oblegana przez tłumy turystów, a dostać się tu wcale nie jest tak łatwo. Żeby chronić przyrodę i utrzymać porządek, wprowadzono system rezerwacji i dzienny limit odwiedzających. Na plażę może wejść dziennie 1500 osób w sezonie od 15 maja do 15 października. 1000 miejsc można rezerwować na 48 godzin przed planowanym dniem wizyty. Z kolei 500 miejsc można rezerwować bez ograniczeń czasowych. Wejście kosztuje 3,5 euro za osobę. Każda rezerwacja może obejmować maksymalnie 4 osoby. Czy to wszystkie obostrzenia? Nie. Na plaży nie można położyć ręcznika bezpośrednio na piasku. Trzeba użyć specjalnej maty i dopiero na nią położyć można ręcznik. Chodzi o to, by nie wynosić stąd piasku na ręcznikach. Obowiązek maty jest kontrolowany, jej brak wiąże się z mandatem. Jeśli akurat całkiem przypadkowo nie wozicie w swoim bagażu na Sardynię specjalnej maty, musicie ją po prostu kupić przed wejściem na plażę. Możecie sprytnie spróbować obejść tę zasadę, wykupując miejsce na leżaku pod parasolem, co jednak będzie kosztować o wiele więcej, bo nawet do 40 euro za 2 miejsca w sezonie. Podsumowując, słoneczna rajska La Pelosa może być olśniewającym miejscem. Kiedy jednak zobaczycie plażujące tu tłumy, brak relaksu i policzycie wszystkie wydatki związane z pobytem w tym miejscu, to może was olśnić myśl, że może niekoniecznie trzeba się tu opalać. Linia brzegowa Sardynii to prawie 1900 km, a wokół wyspy znajdziecie prawie 800 plaż, więc jest z czego wybierać. Wielce prawdopodobne, że gdzieś wypoczniecie nawet lepiej. Takie miejsca może podpowiemy wam w kolejnych częściach naszej serii o Sardynii. Czas pożegnać się z północno-zachodnią Sardynią. Za nami Alghero, gdzie hiszpańskie dziedzictwo wciąż słychać w języku, widać w architekturze i czuć w powietrzu. Miliony lat rzeźbienia skał przez wodę i czas stworzyły z kolei tajemniczy labirynt w grocie Neptuna. Pod ziemią kryje się inny świat. O tysiące lat cofnęliśmy się w nekropolii Angeluruju. Odkryliśmy już pierwsze nuragi, symbole Sardynii. Radek, gdzieś ty w las. Urzekło nas Castel Sardo, miasto utkane z wąskich uliczek i westchnień zachwytu. Schody. Co chwilę schody. Warto też było przekonać się, jak na żywo wygląda światowa gwiazda wśród plaż La Pelosa.
Nie mniej emocji przyniosą Wam pozostałe części naszej podróży po Sardynii, To co, idziemy dalej zwiedzać, tak? w których pokazujemy poszczególne regiony wyspy i największe atrakcje. Zostawcie kciuk w górę, napiszcie, czy podoba Wam się Sardynia Niesamowita atrakcja. To trzeba przyznać. i do zobaczenia.